Jak ciężko się dogadać, wie chyba każdy. Uczymy się tej prawdy od małego dziecka, kiedy płakaliśmy, a nasze mamy musiały odgadnąć, co się z nami dzieje, czego potrzebujemy. Jak ciężko dogadać się w małżeństwie, wiedzą nie tylko małżonkowie, ale wszyscy, którzy z różnymi małżeństwami mieli do czynienia. Jest wiele powodów tego stanu rzeczy, ale jeden denerwuje mnie najbardziej. Nikt nas nie nauczył, jak się komunikować i przez to wpadamy w schematy, których trwali nasi rodzice i dalej nimi się posługujemy. Czym jest komunikacja i dlaczego warto się jej uczyć? O tym dzisiejszy odcinek. Gotowi? Zaczynamy! Komunikacja interpersonalna to inaczej rozmowa pomiędzy co najmniej dwoma osobami. Aby ona mogła mieć miejsce, potrzebujemy dwóch osób, nadawcy i odbiorcy, którzy w czasie rozmowy zamieniają się rolami. Potrzebujemy komunikatu, czyli tego, co przekazujemy drugiej osobie. Schemat ten wydaje się banalnie prosty, jednak każdy wie, że jest on dość skomplikowany. Dzieje się tak, bo każdy ma inny sposób kodowania tego komunikatu, który nie zawsze jest zrozumiały dla drugiej osoby i stąd nieporozumienia. Taki przykład. Żona mówi do męża: popatrz, jaka ładna pogoda. Chce przez to mu powiedzieć, że chce iść na spacer. Mąż wygląda przez okno i mówi: o, faktycznie dzisiaj nie padało. Żona się zdenerwowała, wyszła z pokoju, jeszcze trzasnęła drzwiami. Mąż nie wie, o co chodzi. Takich przykładów w małżeństwie nie tylko można mnożyć. Żona mogła powiedzieć ten komunikat w różnych formach. Wybrała ten, który mówił, że jest ładna pogoda. Mogła ubrać buty i powiedzieć: kochanie, może pójdziemy na spacer. Mogła zrobić wiele. Jednak najważniejsze dla niej powinno być, aby tak przekazać komunikat, aby był on zrozumiały dla jej męża. I właśnie po to jest nauka komunikacji, bo o ile każde małżeństwo jakoś się komunikuje, nawet jak często pojawiają się ciche dni, to jest to sposób komunikacji wyrażający, że mam cię dość, nie chcę z tobą przebywać lub dopóki nie przeprosisz, to nie będę z tobą gadać. Okazuje się, że czasami wystarczy wyeliminować jakieś zwroty ze swojej wypowiedzi, zwrócić uwagę na ton głosu, ale przede wszystkim przejąć odpowiedzialność za to, co i jak mówimy. Jeżeli chcesz być zrozumiały, zrób wszystko, aby taki być, aby druga osoba mogła cię zrozumieć. Komunikację ograniczają różnego rodzaju szumy, presja czasu, hałas, a także różne blokady, które stawiamy, które uniemożliwiają porozumienie się ze sobą. Dodatkowo w małżeństwie komunikację utrudnia fakt, że znamy się bardzo dobrze, przez co etykietujemy, chowamy urazę i żale. O tym wszystkim będę mówiła w kolejnych odcinkach, dlatego zasubskrybuj ten kanał. Dziś chcę, żebyś zapamiętał, że to ty jesteś odpowiedzialny za to, czy jesteś zrozumiany. Badaj swoją reakcję, kiedy małżonek cię nie zrozumie i sam spróbuj usłyszeć to, co mówisz. To jest najlepsza terapia wstrząsowa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam cię serdecznie.